O, maluśkie, maluśkie, maluśkie. Tak działa puidełko z dolną łapką. O, pełne gnojówki, jeszcze gnojówę wywozić. Dobra, no co, włożę rękę? No wiadomo, deski osuwają się, no o proszę. Kiedyś jak pobrę, to będę mieli co rozmowy wywalać. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Zaraz ci dam siana, zaraz. Bo się odzywasz. Dam ci siana, dam. Mój, malutki mój. Tak? Oj, dam ci siana. Śrutę zjadłeś, tak? Chcesz siana. No masz siana. Masz sianka, masz. Masz sianka. Masz. Chodź. Och, maluśkie, śliczne. Tak? Maluśkie i śliczne. No tak, łobuzie, tak. Byłem raz na obozie zimowym w Warszawie ze szkoły zawodowej. No i cóż, no tam jak nas oprowadzał przewodnik po Warszawie, tam zwiedzaliśmy tam i Pałac Kultury, i to, i tamto, i nawet w Ursusie byliśmy. W zakładach, które ciągniki produkowały, no ale jak żeśmy tak szli ulicą, to jakiś dowcipnik szedł i zauważył, że tu idzie wycieczka, więc powiedział: wycieczka z Pruszcza Warszawę opuszcza. No ale, no tam wiadomo, tam trzymały się ludzi różne kawały i dowcipy, a jeden koleś wyszedł sobie z tego, gdzieśmy kwaterowali w tym hotelu, wyszedł sobie tam, przeskoczył przez płot i na miasto i zaraz dostał po nosie od warszawiaków. Wrócił z obitym nosem. I opuścił Warszawę. Opuścił. Dobrze, więc drodzy internauci, od dawna prosiliście mnie, żebym wam coś opowiedział o moim gospodarstwie. No właściwie nie moim, gospodarstwo jest na syna, ja jestem tylko pomocnikiem, bo jestem na emeryturze. No ale, no cóż mogę wam pokazać, no. Obory, cielaki, no tu są cielaki. Tu są cielaki, jedzą siano. Ten jest najstarszy, ten jest średni, tamta jest najmłodsza. No co? Tu są dwie jałówki, takie, które mają już po około 1,5 roku. No właściwie może trochę przesadziłem, bo jedna jest z wiosny, a druga jest z lata, także ta druga to ma tam rok i parę miesięcy. No obie fajnie rosną. No wiadomo, są w końcu. Dużo produkują obornika, trzeba sprzątać. Dostają 2 razy dziennie śrutę, tam mają poidło mechaniczne, same sobie piją. Nauczyły się dawno, tu jest poidełko, o. Tu jest poidełko mechaniczne, zaraz wyrzucimy śmieci z poidełka. No będzie czyste. Niech mają czystą wodę, bo wiadomo, jedzą siano, nawrzucają śmiecia. Poidełko działa, proszę. Pompuje wodę. Mogą się napić czystej wody. Proszę bardzo. Tak działa poidełko z dolną łapką. O, maluśkie, maluśkie, maluśkie. Dobra. Idziemy dalej. I ile lat pan tu już gospodarzy? O, przyjechałem tu w 1969 roku. Jako 16-letni chłopiec powoziłem. Robiłem za furmana, bo przeprowadzka była robiona po części samochodem, po części ciągnikiem tam z tych czasów, Ursusem Saganem tak zwanym. C45 to były takie słynne te Sagany. No ale dużo takich drobniejszych rzeczy to ja przewoziłem po prostu parą koni i wozem. Przyjechałem tu w 1969 roku z rodzicami, tata, mama i miałem 5 rodzeństwa. 2 starsze siostry, ja byłem trzeci, później miałem jeszcze 2 młodsze siostry i brata, który był ode mnie młodszy. Teraz jest na zachodzie. A najmłodsza siostra była 66 rocznik, jest w Kaliszu. Jedna najstarsza siostra nie żyje.
Zmarła w 2019 roku, a ja zostałem tu sam, no wszyscy są dość daleko. Rodzice przypisali to gospodarstwo na mnie w 1983 roku, późno jesienią. No i tak jest po dziś dzień. Żona, tak już na pewno wiecie, żona zmarła w zeszłym roku w czerwcu, 26 czerwca, już minęło kilkanaście miesięcy. No i tam są nasze pola, które uprawiamy. No. Idziemy dalej. Dziś Bysiu jest w klatce tutaj, bo czeka na gości. Bo są tacy, którzy chcą go obejrzeć koniecznie. Tu wiadomo, tu jest ta moja kuźnia, bo i ten młot, który stoi tu, dlatego że ze względu na udar, jaki w czasie pracy powstaje, więc szkoda budynków, więc stoi na, jak to się mówi, na wolnym powietrzu. Tu jest Bysiu w klatce. Położył się pod wysięgnikiem koparki. Hej, ty łobuzie! Bysiu! Bysiu, ty łobuzie, gniewasz się na mnie? Pójdziesz w pole, pójdziesz, tylko cię obejrzę i pójdziesz w pole. Łobuzie jeden. No tu są nasze maszyny, stare, proste maszyny. Ciągnik CET, przednim napędem, tam jest kultywator. Kombajn zbożowy, Klas. Ciągnik Białoruś Jums. Tam brony ma zaczepione, tam z tyłu jest przetrząsacz do siana. Karuzelowy. Rozkładany na 4 karuzele. No cóż, idziemy dalej. Przyczepa samozbierająca T055. No dziś mało jej się używa, bo używa się prasy kostkującej. No a tu jest przyczepka samochodowa, teraz nie uwożę wody, dlatego że tamta przyczepka w tej chwili robiona jest podloga, bo podloga zgniła i trzeba zrobić i metal nowy, nowe podramę nowe. Kawałek ramy trzeba po prostu pod podlogę zrobić nowy. No tam jest opryskiwacz Hardy zachodni, kosiarka rotacyjna, no i ten ciągnik Ford Major, stary jak świat, bo to jest 60 rocznik, ale sprawuje się dobrze, po prostu mocna maszyna. Trochę o niego dbamy tam, no i ciągnik chodzi. W części obory mam zrobiony warsztat, no bo wiadomo, tam jest pod dachem, jest sucho, no można, tam po prostu jest miejsce na warsztat przeznaczone, no i który już widzieliście bardzo dużo razy. No jest za tymi drzwiami. Leży złom z przyczepki, który został wycięty ze zgnitej ramy dosłownie. Leży. To też jest złom. Światła były wmontowane tu w te okienka. Też to idzie na złom. Tylko sprzątnąć, no bo w tej chwili nie zdążam, bo mam bardzo dużo roboty. No cóż, tu jest ten warsztat, który widzieliście tyle razy. Co tu nie było robione, i siekiery, i maczety. Tu było wszystko robione. No tak. No i idziemy dalej. No stodoła. Tam jest stodoła z bocianim gniazdem. O, i sroka jest na dachu. Roboty tu jest bardzo dużo, bo te budynki wymagają po prostu, trzeba na stodole trzeba drzwi robić nowe, albo deski uzupełniać, wiadomo. To jest stodoła też, która była postawiona kawałek czasu przed wojną. No, zboże, no cóż, tu wciągam kombajn na zimę, tu jest miejsce na kombajn, na header. No i jeszcze można obok postawić kosiarkę rotacyjną, bo tu jest duży zasięg. No wiadomo, i teraz tak pokażę tam. Tamte deski muszę uzupełnić, nawet mam zamówione deski, będę robił to jeszcze teraz jesienią, bo gwoździe zgniły, deski zaczynają po prostu osuwać się, to trzeba zrobić. Dobra, no co włożę rękę? No wiadomo, deski osuwają się, no o proszę. Gwoździe zgniły, deski są powykręcane od warunków atmosferycznych i trzeba od dołu po prostu między słupami deski od dołu do góry, prawie do góry, tamte górne można podnieść, bo są zdrowe, bo tam tak nie zacieka, no nie deszcz. Wiadomo, zawsze tam jest mniej wody niż na dole, gdzie zacina. Więc te deski mam zamiar uzupełnić. Tamte drzwi mam zamiar nowe robić ostatnio, bo drzwi tam są fatalne. No czas robi swoje. Obelkowanie to jest w miarę dobre. Belki są dobre, belki są zdrowe, słupy są zdrowe. Tu drewno jest zdrowe, po prostu tu widać, że drewno aż dzwoni. No i tu też można jakąś maszynę na zimę wepchać, bo to zboże się stąd zabierze, to do czyszczenia jest wialnia do czyszczenia. To się zabierze,
i po prostu prasę się pchnie do końca i jeszcze tutaj można wjechać przyczepą samozbierającą. No do tego służy stodoła. Tam jest jeszcze kilkanaście balotów siana w zapasie, w razie nam zabraknie na strychu, bo siano mamy w kostkach na strychu, w razie nam zabraknie, no to mamy tutaj rezerwę, kilkanaście balotów siana. A tu są tak, tu są odważniki od wagi dziesiętnej, tak, tu są odważniki. Są odważniki, tam jest ta waga dziesiętna, co ważyliśmy, kowadło. No zastawki są od przyczepy do wożenia bydła, która w tej chwili jest robiona podłoga, ale zastawki są jeszcze mocne. Woziło się na niej tonowe byki i po 2 byki takie 500-600 kilo się woziło nieraz. Ale takiego to trzeba wieść jednego, bo by się tłukły. Taki gagatek. Tam jest rupieciarnia. Dachówki są zapasowe. Co będzie szedł? Ale w razie być w stanie, to uciekać za bramę. A tu jest schowek. Taka rupieciarnia. Trochę drewna suchego, nawet szyszki są rzucone, które suche, które można spalić. No dachówki są na zapas po prostu, dachówki gdzieś na dachu wymienić. No takie różne rzeczy są. O, sanki są dziecinne, no nie, wnuków. Już wnuki wprawdzie wyrosły z tych sanek, no ale tam gdzieś jeszcze są drugie sanki, ale nie będę ich tam już wyciągał, gdzieś są schowane. To robił mój teść, był bardzo zdolny, proszę jakie ładne saneczki zrobił. Wieczne, kątownik, okute jak trzeba. Proszę. To robił mój teść i takich sanek zrobił, bo jeszcze na strychu są jeszcze są 2 sztuki takich sanek. A te to są rodzina mi dała, bo oni pojechali do miasta, nie mieli mieść, to oni swoje wnuki, to szwagier woził, wnuki swoje. Żony, siostra i szwagier. I dali mi też te saneczki, też robił teść dla wnuków. Bo tam też wnuki. Ale na strychu mówię, mam jeszcze 2 sztuki takich. Tylko, że bez tego siodełka. Tu jeszcze stoją. No tak. Tu, ach, to właśnie te. To źle mówię, to na strychu są jeszcze jedne. To też robił teść. Te teść robił dla moich synów. Proszę, tak samo zrobione, ten sam wzór, tylko bez oparcia. I na strychu będą jeszcze jedne, które z dzieciństwa, w dzieciństwie moja żona i jej siostry jeździły. I teść zrobił do wsi takich sanek, o dużo. Dużo ludzi są takie sanki. Miał jeden wzór i robił. No to cóż tam, trochę drewna, trochę tam, mówię, dachówki na zapas. Tu kiedyś była wychowalnia dla kurczaków. Ale my kur nie chowamy ze względu na lisy i na to cały. Po prostu nie mam czasu tym się zajmować. A co za dużo, to niezdrowo. Dość mam przy krówkach roboty i w warsztacie. Mam gratów do zrobienia masę. Idziemy do drwalki. No, tu jest drwalka, którą też widzieliście wiele razy. Tu jest drwalka, tu się piłuje drewno i wrzuca. Tu jest piła tarczowa, bo na krótkie to piłuję przeważnie na tej pile, ostrzy ją, no mam do niej deski, mam stół zrobić do niej nowy, bo ten stół jest, rama jest bardzo dobra, przeze mnie okuta. Tu są moje okucia, na dole też są moje okucia. Spięte jest żelastwem, tam na dole w trocinach jest żelastwo, które spina te nogi. Jest na mocnych podkładach, ale stół, te deski są już, mają z 40 lat, są wydarte. Nawet tutaj było nabite, więc ten stół trzeba zwalić i zrobię nowy stół. No tu się wrzuca drewno opałowe. Tam na górze są jakieś deski, tam czy jakiś kawałek materiału, no to jest pod dachem, jest suchy, w razie siekierę osadzić czy młotek, to przychodzę, ściągam kawałek jakiejś łaty dębowej czy jesionowej i już mam materiał. No tak, idziemy jeszcze dalej tam, no co mogę wam pokazać. Tu jeszcze mam drewno do popiłowania. A jeszcze w ogóle, uwaga na miny. No to drewno muszę jeszcze przed zimą popiłować, porąbać i wrzucić. No, tu jest okulnik, tu byk chodzi sobie na spacery. Tu jest zabawka byka.
No, Bysiu oponę zwalił ze słupa, złamał drąg i opona leży. No i to nie moja wina. Żaden filmowiec tego nie dopilnował, bo by było ciekawe, jak opona leci na ziemię, no nie? Taki wojował, że zerwał drąg, złamał po prostu drąg, złamał, przełamał się drąg, bo tam się nie wsadzi tego, w te okienko aż jak grubą dechę, bo te okienka tam w tym słupie żelbetonowym nie są zbyt szerokie, więc wsadziło się tam taki kawałek drewna, jaki tam wszedł, no ale opona jest ciężka, a byk ma siłę i złamał. Musiałbym tam dechę wsadzić jakoś grubo, dębowo. Ale może tak zrobię, że po prostu dechę dębową gdzieś na tartaku dostanę i wtedy ją się tam włoży, to wtedy z dębową deskę to już będzie mocniej po prostu, bo jakaś tam świerkowa czy brzozowa to niestety nie zdała egzaminu, byk przełamał. Nie pokazywać tego do rozwalenia, ono nie służy do niczego. To było kiedyś, jak trochę świń się chowało i to nie zdaje egzaminu, trzeba zarwać to i zawalić kamieniem po prostu, zburzyć to, bo to do niczego nie służy. Ono jest puste, po części jest zawalone kamieniem, ziemią. Szambo-zobory, czyli gnojówka z obory tu leci. No tą klapę robiłem w zeszłym roku. Jeszcze muszę drugą zrobić. Tak. Tą klapę robiłem. No co, no w tej chwili tam jest sporo gnojówki. Uniosę, no czemu nie? Czemu nie unieść? No, pełne gnojówki, jeszcze gnojówę wywozić. Tak. Beczkowozem. Beczkowozem wywozi się na pole. Tak. Dobra, idziemy. Oczko wodne, staw, mało wody, bo lato bardzo suche. To przychodzi takie suche lato. Niestety, bardzo mało wody jest, bardzo mało. Toż tu brakuje, do pełnego to brakuje chyba około metra na lustrze. Tak, a tam byk pana gonił, tak, zgadza się. Dobrze, że tam miał pan gdzie uciec. Na razie. Tak, jak teraz tak przyszło, że deszcze popadują, już nie ma takiej suszy, więc te gałęzie trzeba spalić tam, po prostu spalić. Z przecinki, jak coś tam się przycinało, jeszcze nawet niektóre od wiosny leżą, one wyschły, ale mówię, jak było tak sucho, to nie można palić ze względu na przepisy przeciwpożarowe. Bo trzeba też patrzeć, z której strony wiatr, żeby wiatr nie wiał na wieś, tylko raczej tam, w tamtą stronę, no i to trzeba spalić. Pada mała mrzawka, to można zapalić to i spalić, oczywiście. To byk rozrzucił, to było na kupie. To byk musiał wyrzucić. Dobra. To się zwali na jedną kupę i wszystko się ładnie wypali. Poplon jest posiany. To jest poplon. Żyto, gorczyca i coś tam jeszcze jest. Facelia, coś tam, to syn siał. Ściernisko było po życie, zostało stalerzowane, no i posiany jest poplon. Dlatego tak ładnie się zieleni, no bo dostało trochę wilgoci, wiadomo. Na górze rupieciarnia, a dalej jest siano słoma. A tu nad warsztatem, no to co tam jest? No trochę jakiegoś żelastwa, trochę jakieś tam. Tam wisi taka kotwa na ścianie, bo gdzieś mur trochę zaczął pękać, więc założyłem dla bezpieczeństwa. Przeze mnie wykuta, mocna kotwa i z drugiej strony jest bardzo mocna belka i śruba jest, o ile się nie mylę, to 16 stalowa. No i skręciłem tak, wiecie, żeby muru nie przewrócić, ale to jest dla bezpieczeństwa, że to trzyma po prostu. Tu na tej stronie muszę założyć drugą i nawet mam taką kotwę odkutą. Nie kłamię, mam taką kotwę. Tu, na tym pęknięciu pod okienkiem muszę założyć drugą kotwę. No a tam na strychu, no co, no rupieciarnia jak to każdy majster. Jakaś beczka, gdzie jest zdrowa blacha. Jakaś skrzynka, jakiś kosz z mocnego drutu, no co tam jest, czy jest, no. Zawiasy grube gdzieś z jakiejś stodoły porządnej, kupione na złomowisku. No jak gdzieś zawias mi poleci na stodole, no to mam pod ręką, nie muszę szukać, bo dziś po hurtowniach i sklepach nie ma takich zawiasów, bo przeważnie są zawiasy toczone i na krótko, futryny są robione metalowe, bo drewniane budynki to już dzisiaj mało gdzie się stawia i takich zawiasów, jak kiedyś robiono do stodoły, to już takich zawiasów nie ma. Więc je trzeba albo samemu zrobić, albo podnieść na zlomowisku, kupić po prostu. Kiedyś jak pobrę, to będę mieli co na zlom wywalać.
A parara co przetopią? Powiedzą tak, ale naściągał tego żelastwa, jasna cholera. Tu nieraz złomiarze, jak się jacyś zakręcą, to ale tu by było, ja mówię, nic tu dla was nie ma, on jest. O, takie o rzeczy mogliby zabrać, jak tu co leży, ale to ile, to też tam nie warto im jechać. To jak się trochę obrobię, to sam załaduję i wywiozę tam. Bo ja lubię czasem żelastwo, te takie już ściny, odpady wywieźć, dlatego że no po prostu to zawala, to nie może tu leżeć, bo to jest kalectwo. Trzeba to przeciąć na pół i wrzucić gdzieś w kąt i wszystko, później wywieźć. Przyszedł czas, wiadomo, kątowniki zgniły, o, jak to pod podłogą zgniło. To zgniło, po prostu zgniło. Tu gdzieś, gdzie to sól z drogi po prostu, to sól. I ona była malowana przecież. Jak zgniło, no nie, to już nie warto tego zostawiać. Przyszedł nowy ceownik na poprzeczki. To wszystko idzie won. No, o proszę, jaka była korozja na tym żelastwie. Korozja, tak? Jak się stuknęło młotkiem, to skorodowany metal odpada. Niestety. A tu jest mój dom, który ma 170 lat, bo tam na belkach jest wyryta data jego. 1870 któryś tam. Dokładnie. W którym mieszkam z moją rodziną. Tak, z 2 synami. Z synową i z 2 wnukami. Wnukiem i wnuczką. No i no cóż. Oprowadziłem was, proszę państwa, po wycieczce. Teraz proszę bileciki do kontroli, a pamiątki w sklepie. A szczególnie siekiery. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Jakuba Golana, Michała Zajączkowskiego, Arkadiusza Malewicza, Dawida Kosiorka oraz Szymona Zająca. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.